Abyśmy mogli przystąpić do liczenia reakcji w belce, jest jeszcze jedno pojęcie, które będzie nam do tego niezbędne, a mianowicie pojęcie momentu. Taka najprostsza definicja momentu mówi nam, że moment to siła razy odległość, siła razy ramię. Stąd jednostką momentu jest newtonometr. Newton razy metr. No, wynika to z tego, że jednostką siły jest newton, jednostką długości jest metr. Najprostszy przykład życia działania momentu to, jak widzimy na zdjęciu, odkręcanie czy zakręcanie śruby kluczem. Moja ręka działa siłą na klucz. Klucz to nasze ramię, nasza długość, prawda? Czyli moja siła przemnożona przez długość klucza w miejscu, gdzie jest śruba, daje moment. Czyli moja siła, z jaką działa moją ręką, przemnożona przez długość klucza, wywołuje moment, który albo odkręca, jak w tym przypadku, albo zakręca śrubę, no w tym przypadku w kole samochodowym. Kolejnym przykładem na wywołanie momentu jest działanie parą sił. Para sił jest to układ dwóch sił o równoległych kierunkach, czyli proste, na których leżą te wektory, są do siebie równoległe. Tych samych wartościach, czyli wartości sił są równe. To jest siła F i to jest siła F, ale zwroty tych sił są przeciwne. I to jest przykład pary sił. I taka para sił, jak widzimy na naszym przykładzie, no to przykładem jest klucz krzyżowy. Klucz krzyżowy, czyli do odkręcania śrub w większych samochodach, prawda? Jak widzimy różnicę, nie trzymamy go już jedną ręką, nie działamy na niego jedną ręką, prawda? Tylko działamy dwoma rękami. Jedna ręka, można powiedzieć, pcha w dół, druga ciągnie w górę, więc jest to układ sił o równoległych kierunkach, przeciwnych zwrotach, no i mniej więcej tych samych wartościach. No i ta para sił, oczywiście w miejscu, gdzie jest śruba, generuje moment, który w tym przypadku naszą śrubę odkręca. A więc widzimy tutaj dwa sposoby na wywołanie momentu, czyli siła działająca na ramieniu, czyli zwykły klucz nasadowy, albo para sił, czyli układ dwóch sił o równoległych kierunkach, przeciwnych zwrotach, na przykład działania klucza krzyżowego. Skoro już wiemy, co to jest moment, zróbmy sobie takie krótkie ćwiczenie, które przygotuje nas do liczenia momentów na belce. Ja sobie narysuję na płaszczyźnie punkt A i narysuję sobie 3 wektory. Powiedzmy, że to będzie wektor pierwszy. To jest kierunek wektora, czyli prosta, na której wektor sobie leży. To będzie P1. Narysuję wektor kolejny. Powiedzmy, że to będzie wektor P2. Wektor i oczywiście kierunek działania wektora, czyli prosta, na której wektor sobie leży. P2. No i wektor trzeci. Tutaj to będzie jakiś tam wektor P3. Oczywiście znowu kierunek działania wektora P3. No i tak, wiemy, że moment to siła razy odległość, więc zaznaczmy sobie odległości pomiędzy prostymi działania tych wektorów a punktem A. Co jest ważne, odległość pomiędzy prostą a punktem musimy sobie odmierzyć po prostej prostopadłej. Po prostej prostopadłej przechodzącej
przez punkt i prostopadłej oczywiście do kierunku wektora. I to będzie nasze L1, czyli odległość kierunku wektora P1 od punktu A. Tutaj podobna sytuacja. To będzie nasze L2. Znowu kąt prosty. L2. No i ta sama sytuacja tutaj. Tutaj będziemy mieli L3. L3. I teraz zapiszmy sobie równanie momentów, równanie sumy momentów w punkcie A. I teraz tak, suma momentów w punkcie A równa się pierwsza siła razy odległość tej siły od punktu A, czyli P1 razy L1. P1 razy L1. I teraz tak, siła P2. P2 razy odległość tego wektora P2 od punktu A, czyli L2. Zastanówmy się tylko nad jedną kwestią, nad kwestią znaku. Bardzo ważna kwestia. Czy wstawimy tu plus, czy minus? Otóż jest to kwestia przyjęcia. Powiedzmy, że możemy sobie przyjąć dwa rodzaje znakowania. Obrót w prawo to obrót dodatni, obrót w lewo to obrót ujemny. Albo zupełnie odwrotny sposób znakowania. Obrót w prawo, obrót ujemny, obrót w lewo, obrót dodatni. Jest to kwestia wyłącznie umowna. Ważne jest tylko tyle, żeby w jednym zadaniu przyjąć sobie jeden ze sposobów znakowania i do końca zadania konsekwentnie się go trzymać, prawda? Powiedzmy, że w tym przypadku przyjmiemy sobie pierwszy sposób znakowania. I teraz tak, jak sobie prosto wyobrazić, czy nasza siła generuje obrót dodatni, czy generuje obrót ujemny? No wystarczy popatrzeć na ten klucz, prawda? Wyobraźmy sobie, że śruba to nasz punkt A, prawda? I teraz tak, siła P1, w tym miejscu jest nasza śruba, a to jest ramię klucza. Nasza siła P1 tak oddziałuje na nasz klucz, że powoduje on obrót śruby w prawo. Przy czym siła P2 działa na klucz w taki sposób, na klucz oczywiście, który kręci śrubą, która jest w punkcie A, że śruba kręci się w stronę przeciwną, czyli w lewo. Dlatego jeżeli przyjęliśmy sobie ten pierwszy układ znakowania, no to P1 razy L1 to będzie działanie momentu w stronę prawą, czyli śruba będzie obracana w prawo. W związku z tym tutaj postawimy sobie znak plus, a P2 razy L2 to będzie obrót w lewo, więc tu postawimy sobie minus. No i analogicznie P3 razy L3, śruba będzie obracana w prawo, więc damy sobie plus P3 razy L3. I to jest prosty przykład, jak liczy się moment i jak się go znakuje, co jest bardzo ważne później w liczeniu reakcji w belkach. Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, ocencie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.